Witam Państwa bardzo serdecznie w Bibliotece Królewskiej Zamku Warszawskiego na wystawie Geniusz Lwowa, której mam przyjemność, zaszczyt być kuratorem, czyli tą osobą, która geniusz tej wystawy w jakimś sensie określiła. Nazywam się Przemysław Mrozowski, byłem przez wiele lat pracownikiem zamku, przez chwilę nawet miałem szansę być jego szefem. No i przechodząc z wiekiem na zasłużoną, mam nadzieję, emeryturę, jednak zdecydowałem się na poprowadzenie tej przygody, jaką za każdym razem jest organizacja wystawy, czyli zgodziłem się na propozycję dyrektora Fałkowskiego, aby być jej komisarzem, bo byłem do tego po prostu w jakimś sensie przygotowany. Wystawa ta ma bowiem swoją dłuższą historię, ma prehistorię, można powiedzieć, to znaczy w momencie, kiedy Rosjanie zajęli Krym i potem rozpoczął się bój o te dwa regiony, prawda, w którym ten bój w tej chwili trwa jak najbardziej zacięty, a które Rosja zdecydowała się przyłączyć do swojego imperium. Powstała idea gdzieś na wysokich szczeblach dyplomatycznych, aby część zbiorów, najcenniejszych zbiorów Lwowa ewakuować do Polski i nadać temu charakter wielkiej wystawy. To też jesienią 2014 roku pojechaliśmy na kilka dni do Lwowa. Profesor Andrzej Rotermund, wówczas dyrektor zamku, i ja, jego zastępca, aby tę wystawę przygotować. Powstał całkiem rzetelny scenariusz polegający na wybraniu tych dzieł, które wymagałyby szczególnego zabezpieczenia. Niestety coś się na szczeblu właśnie bardzo wysokim zmieniło i na propozycję zorganizowania wystawy ówczesna dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, pani Woźnicka, ona miała inne nazwisko z męża, ale była córką legendarnego Borysa Woźnickiego, odpowiedziała dość arogancko, że to nie może zostać zrealizowane, ten scenariusz, bo by ogołocił galerię stałą, że ma w magazynie mnóstwo ciekawych obrazów, które chętnie by do Zamku Warszawskiego przesłała, żeby je pokazać. Być może były ciekawe, ale troszkę to było aroganckie, powiedziałbym, i odpowiedzieliśmy równie stanowczo, to znaczy, że zamek jest za poważną firmą muzealną, żeby pokazywać eksponaty magazynowe. Także etap się skończył posiadaniem kilku teczek z materiałami dotyczącymi wystawy, no ale można powiedzieć, że po wielu wizytach w Lwowie, po wielu też owocnych kontaktach z tamtejszymi muzealnikami, w jakimś sensie byłem chyba dosyć nieźle przygotowany, przepraszam za taką nieskromność, do przygotowania nowej ekspozycji, z tym, że ona miała swoje ograniczenia, bowiem rdzeniem tej wystawy miała być wystawa pokazywana nieco wcześniej w Wilnie. Nie pamiętam dokładnie, jaki był jej tytuł. Chyba Lwów ofiarowuje Wilnu, albo coś w takim bardzo ogólnym takim prezentowym charakterze. Wystawa, która miała pokazywać arcydzieła malarstwa europejskiego z kolekcji lwowskich, a przede wszystkim Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, która już dzisiaj nosi w pełni zasłużenie imię Borysa Woźnickiego, legendarnego dyrektora tej instytucji, którego zasługi trudno przecenić, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa,
ten fragment wystawy, czyli to, co było pokazywane w Wilnie, na naszej wystawie jest, ale stanowczo nie odpowiadało to moim wyobrażeniom o tym, co można by pokazać, korzystając z otwartości muzeów lwowskich, otwartości wymuszonej dramatycznymi, tragicznymi wręcz wydarzeniami, ale no jednak otwartości. No to była sytuacja, czy też to był moment, w którym jakby obie strony były żywotnie zainteresowane w tym, żeby ta wystawa miała charakter i merytoryczny, ale przede wszystkim fizycznie jak najbardziej szeroki, bo no, czujemy się w Warszawie nieco bezpieczniejsi niż mieszkańcy Lwowa, którym Putin udowodnił bodajże wiosną tego roku, zrzucając rakietę na miasto, że nie są poza zasięgiem jego barbarzyńskiej agresji. Więc trzon, jakby punkt wyjścia był postanowiony poza moim udziałem, czyli malarstwo europejskie w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Tak jak mówiłem, to stanowczo wydawało mi się zbyt skromne, zbyt, powiedziałbym, takie turystyczne. Cóż to za wystawa arcydzieła z jakichś zbiorów, prawda? Potem przyjdzie turysta, który jest lepiej zorientowany i stwierdzi, że to nie są żadne arcydzieła, tylko to są obrazy drugo-, trzecio- czy czwartorzędne i narażamy się w tym sposobem na jakąś no, konfrontację, powiedzmy sobie, z tym prawdziwym, każde kolekcjonerstwo jest prawdziwe, z tym kolekcjonerstwem, które ma swoją genezę w XVII, XVIII wieku, gdzie jak się pokazuje Rafaela, to jest to Rafael, jak się pokazuje Tycjana, to jest to Tycjan. Tu było więcej znaków zapytania niż pewności. Wobec powyższego pozwoliłem sobie myślą wrócić do tej koncepcji pierwotnej, wokół której, czyli z 2014 roku, wokół której no też próbowałem w jakiś sposób stworzyć jakąś oś narracyjną, bo wystawa bez narracji jest pokazem, prawda? Musi być w tym jakaś dramaturgia, musi być jakaś opowieść i ta opowieść już w 2014 roku zaczęła się oplatać wokół osnowy, którą nazwałem na użytek roboczy, ale jak się okazało, ten użytek też miał charakter taki trochę szerszy i ostał się w tytule wystawy Geniusz Lwowa. Nie ukrywam, że Lwów mnie zachwycił od pierwszego spotkania, dosyć późnego, to trzeba przyznać, nie mając żadnych korzeni kresowych, że tak powiem. Nie ciągnęło mnie ani na Litwę, ani na Ukrainę w czasach sowieckich. To zresztą było wtedy, jak pewnie część z Państwa pamięta, znacznie trudniejsze pojechać do Lwowa niż do Paryża. Wolałem Paryż, Berlin czy inne miasta, gdzie czułem się lepiej, ale kiedy pojechałem po raz pierwszy w 2003 roku, no, nie ukrywam, że odczułem podmuch tego geniuszu, odczułem klimat tego miasta wyrażający się w tym wszystkim, co nawarstwiające się stulecia pozostawiły w granicach oczywiście Starego Miasta, bo czy miasto to powojenne, no to jest miasto, specjalnie dużo go nie ma, bo Lwów był dużym miastem i teraz jest dosyć dużym miastem, ale w każdym razie poruszając się na obszarze tego, co przed wojną było Lwowem, można skonstatować i wspaniałość architektury doby nowożytnej XVI, XVII czy XVIII wieku. On jest trochę smutniejszy, bo się smutno kończy, ale już wszystko było zbudowane do XVII wieku. Potem wspaniały rozkwit w dobie
no już czasów, kiedy autonomii galicyjskiej, przypominam, Lwów był stolicą Galicji, był kilkakrotnie większy od Krakowa, był miastem o jakimś takim oddechu, o własnym klimacie i odpowiadała temu wspaniała, naprawdę ciekawa architektura, którą w jakimś bardzo roztropnym wymiarze kontynuowano także, rozwój tej architektury kontynuowano także przed 1939 rokiem. Jakby to porównywać, Stare Miasto w Krakowie na pewno dla miłośników średniowiecza i renesansu jest zdecydowanie bardziej ciekawe niż Lwów, ale już koniec wieku XVI, wiek XVII, XVIII i potem przełom XIX-XX wieku, plus to wszystko, co pomiędzy 918 a 1939 rokiem, jest zdecydowanie ciekawsze w Lwowie niż w Krakowie. Można mówić o jakimś geniuszu tego miejsca, które no, przez kilka stuleci od XVI wieku było osadzone w tradycji łacińskiej, w tradycji świata zachodniego, ale było otwarte na oddziaływanie tego wszystkiego, co wynikało no, z, powiedzmy, pograniczności tego miejsca, prawda, otwarcia na tradycję wschodnią, na tradycję ruskiego prawosławia, czy też tego nurtu, który uznał zwierzchność papieża, czyli unitów brzeskich, na otwartość wobec Ormian, w mniejszym stopniu, ale zawsze można też powiedzieć o obecności Tatarów, Turków chyba mniej, ale Tatarów sporo było w Lwowie, a więc jakaś obecność islamu, innych bardziej jeszcze lokalnych, bardziej pomniejszych nurtów cywilizacyjno-religijnych. To nie zawsze daje efekty. Znamy wiele miast prowincjonalnych, właśnie, które będąc osadzone gdzieś tam na granicy dwóch ważnych stref cywilizacyjnych, z tej prowincjonalności nie wyszły. Lwów wyszedł bardzo obronną ręką, to naprawdę jest wspaniałe miasto, ciekawsze w pewnym sensie nawet od stolicy Imperium Austro-Węgierskiego, czyli od Wiednia. Wiedeń jest wspaniały, cesarski, ale jest nudny, jest dobrze uporządkowany. Lwowianie w jakimś sensie, może właśnie pod wpływem, no tutaj to już zupełnie nie jest naukowe, ale pod wpływem swoich kontaktów ze światem Orientu, byli też trochę niesforni, ta architektura też jest niesforna, jest ciekawa, eksperymentująca i to zrobiło na mnie wrażenie na tyle duże, że jakoś tam skonstatowałem, że jest coś niezwykłego w tym mieście, czyli jakiś geniusz tam mieszka. Wokół tego geniuszu postanowiłem wokół tego wątku opleść narrację, dzieląc ją na 3 części. To znaczy, najpierw chciałem pokazać tą bazę, na której wyrosło ten fragment wystawy, które trzeba było pokazać, bo tak było to umówione na szczeblu ministerialno-dyrektorskim, czyli malarstwo zachodnioeuropejskie, czy arcydzieła malarstwa zachodnioeuropejskiego, a więc pokazać niezwykłość Lwowa jako ośrodka produkcji artystycznej, bo był to, myślę, że w XVII-XVIII wieku oprócz Gdańska i potem w czasach stanisławowskich Warszawy absolutnie najważniejszy ośrodek życia artystycznego. I to się zaczyna, ta opowieść się zaczyna w Lwowie, powiedzmy, że w połowie wieku XVI. Oczywiście jakbyśmy bardziej pochylili się, mieli okazję przebadać to, co zostało po dawnych stuleciach
nie chcę powiedzieć, że Lwów nie jest przebadany, był badany w końcu XIX i na początku XX wieku i przed 1939 rokiem, no ale po 1945 te badania były tak prowadzone, jak mogły być prowadzone. Historia sztuki była w Związku Sowieckim nauką ideologiczną i była absolutnie krępowana. Tu trzeba po raz pierwszy pochylić głowę nad osobami, które poświęciły swoje życie, aby zostać w Lwowie i strzec tego dziedzictwa różnych cywilizacji, które uznajemy za dziedzictwo polskie, ale ja bym już teraz nie przylepiał żadnych etykietek narodowościowych do tego. To jest dziedzictwo tego miejsca. Oczywiście nasz wkład w tym sensie jest bardzo duży, ale absolutnie nie plemienny, tylko kulturowy. To jest ta Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita, którą papież Wojtyła nazywał Rzeczpospolitą Jagiellońską, czyli wielu kultur, wielu religii, gdzie wszyscy ze sobą mogli się w jakimś sensie porozumieć, nawet w dobrym sensie się porozumieć, więc ta wielokulturowość niech zostanie. Ona była badana, natomiast po wojnie nie było to dziedzictwo badane. Pilnował tego Mieczysław Gębarowicz, jeden z historyków sztuki i historyków, który w Lwowie pozostał. A drugą osobą, którą trzeba przypomnieć, jest bardzo szczery patriota ukraiński Borys Woźnicki, który został już w latach 50. dyrektorem Lwowskiej Galerii Sztuki, Lwowskiej Galerii Malarstwa, tak to się nazywało po 1945 roku, kiedy dokonano, nazwijmy to, całkiem nowego podziału zasobów muzealnych odziedziczonych w cudzysłowie przez Ukraińską Republikę Radziecką po II Rzeczypospolitej. Przy czym Borys Woźnicki też wychodził z założenia, że kultura i dziedzictwo artystyczne to jest wspólne dziedzictwo i rzeczywiście o swoją galerię dbał tak jak mógł, dysponując takimi środkami, jakimi dysponował, ale co najważniejsze, ratował dzieła sztuki z pozostawionych na zniszczenie, czasami świadomie niszczonych, kościołów katolickich i cerkwi rozmieszczonych w zachodniej części Ukrainy. Wschodnia część Ukrainy już była nieco, nazwijmy to, podporządkowana czy uporządkowana na sowiecki sposób. Przed II wojną światową należała do Sowietów, natomiast zachodnia część Ukrainy pulsowała życiem i była otwartym problemem i niezależnie od tego w czasach stalinowskich może się tym mniej zajmowano, ale w czasach Chruszczowa, który jednak uchodzi za takiego względnego, jeśli tak można powiedzieć, liberała wśród pierwszych sekretarzy Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, dokonywano świadomych zniszczeń, spustoszeń, podcinając, krokwie, otwierając dachy i tak dalej. Czas swoje zrobił, ale też swoje zrobił Borys Woźnicki, który angażując swoich współpracowników jeździł po zachodniej Ukrainie i ściągał do Lwowskiej Galerii Sztuki wszystko, co się dało ściągnąć. W pierwszym rzędzie rzeźby i ikony, ale też obrazy. Obrazy, jak wiadomo, w świecie łacińskim były malowane na płótnie, więc jeśli się zostawiło kościół otwarty, to wystarczyły 2 niekorzystne sezony i było w znacznej mierze po obrazie, dlatego jest ich stosunkowo mniej uratowanych. Natomiast rzeźb jest ponad 1500, ikon, ikonostasów, fragmentów też jest w setki liczone. To wszystko jest przechowywane w magazynach studyjnych w Olesku, w dawnym klasztorze kapucynów albo reformatów, w dawnym klasztorze, ale to jest duże założenie z dużymi połaciami, nazwijmy to klasztornymi, które dzisiaj są połaciami muzealnymi. Te 2 nazwiska wspomniawszy, bo trzeba pamiętać o tych, którzy naprawdę wiele poświęcali
ze swojego życia, aby dać świadectwo temu, co w tym Lwowie pozostało. Wróćmy do życia artystycznego we Lwowie. Oczywiście na tym spotkaniu wirtualnym, w którym teraz uczestniczymy, no nie da się przeprowadzić jakiejś wycieczki po Lwowie, żeby Państwa przekonać, jak niesforna i jak niezwykła były owoce tego spotkania, powiedzmy, świata chrześcijańskiego wschodu ze światem łacińskim. To znajdowało wyraz przede wszystkim w wymiarze architektonicznym, ale także rzeźby architektonicznej, by wspomnieć wspaniałe realizacje architektury świeckiej. Kamienica, tak zwana czarna kamienica, prawda, w rynku lwowskim, kamienica Anczowska, czy też wiele rodzin, wiele pokoleń, wielu rodzin tam mieszkało. Kamienica, która cała jest dekorowana elewacjami o boniowaniach tak zwanych diamentowych, których w rezydencjach najbardziej nawet dbających o prestiż wielkich panów Rzeczypospolitej pojawia się gdzieś tam w detalach, w cokołach. Tutaj cała elewacja jest usłana. To takie niepomiarkowanie w stosowaniu pewnego jednak bardzo bogatego systemu dekoracji jest cechą charakterystyczną Lwowa. To nie zawsze daje dobre efekty. Tutaj jeszcze raz trzeba powtórzyć to, o czym już mówiłem, że nie zawsze położenie na styku cywilizacyjnym daje takie niezwykłe owoce, nie zawsze też takie wielkie bogactwo, które ostentacyjnie jest prezentowane, daje owoce dojrzałe artystycznie. Czasami może być to na pograniczu czegoś, co nas jednak wychowanych w jakiejś większej dyscyplinie estetycznej może nawet irytować. Tymczasem te lwowskie realizacje są rzeczywiście przewspaniałe. By przypomnieć tylko klejnot architektury i rzeźby architektonicznej, rzeźby dekoracyjnej tego przełomu XVI na XVII wiek, czyli kaplicę Bojmów, ongiś na cmentarzu, prawdziwym cmentarzu katedry lwowskiej, dzisiaj na placu katedralnym, prawda, gdzie te dekoracje elewacji są wielowarstwowo, nakładają się na siebie z takim niepomiarkowaniem, a jednak w detalach to wszystko jest wysmakowane i bardzo przemyślane. Jest to coś niezwykłego rzeczywiście, czym można się zachwycić. Należy docenić oryginalność i skonstatować to jako pewien dojrzały twór właśnie takiej konfrontacji, ale konfrontacji pokojowej, czyli spotkania się dwóch cywilizacji, bowiem niejednemu już badaczowi przyszło do głowy, żeby elewację kaplicy Bojmów, kaplicy grobowej znakomitej rodziny patrycjuszowskiej, lwowskiej, katolików, zagorzałych nawet katolików, porównać do ikonostasu. To porównanie takim bardzo surowym badaczom nie przypadło do smaku, ale proszę na to popatrzeć tak życzliwym okiem i przypomnieć sobie, jak wyglądają ikonostasy. Tam jest obecny duch dwóch wielkich, jak to też nazywał, no dobra, nie będę więcej papieża przywołał ostatni raz. Jak to nazywał papież Wojtyła, dwóch płuc Europy, i wschodniego, i zachodniego. Tego nie zobaczymy na wystawie, natomiast w jakimś sensie trzeba było te znaczenie Lwowa jako ośrodka produkcji artystycznej pokazać, więc na wystawie jest kilkanaście, kilkadziesiąt może eksponatów, które wprowadzają nas w to zagadnienie. Są dwie figury rzeźbione, figury powinny być rzeźbione, figury z kościoła w Buczy, które wyszły spod dłuta Johanna Pfistera.
takiego wrocławianina, który przeniósł się w latach 80. do Lwowa, potem osiadł w Brzeżanach pod Lwowem, pozostając na służbie rodziny Sieniawskich, ale no, był takim chyba najwybitniejszym manierystycznym rzeźbiarzem w tamtej części Rzeczypospolitej, zresztą docenianym. Te figury są już dzisiaj niestety w znacznej mierze no, naruszone zębem czasu i tych niekorzystnych warunków, w których musiały przebywać w tych latach 60., ale może przez to nawet działają bardziej na wyobraźnię, jako takie właśnie ekspresyjne świadectwo wybitnej osobowości artystycznej, jaką był Pfister, który chyba ciągle jest jeszcze mało doceniany, ale to też jest wynikiem no właśnie tych uwarunkowań polityczno-geopolitycznych, powiedzmy sobie. Ja przypomnę tylko, pozwolę sobie przypomnieć, że na Ukrainie ciągle nie ma żadnej uczelni, na której kształci się historyków sztuki. Albo to są historycy, którzy się fascynują produkcją artystyczną, albo konserwatorzy zabytków, bo konserwatorstwo jest. Ale konserwatorstwo to nie jest to samo, co historia sztuki, o czym my wiemy, więc te lata między 45 a 91 rokiem, kiedy powstała niezależna Ukraina, to były trochę lata, jeśli chodzi o badania nad spuścizną artystyczną, no trochę jałowe niestety, prawda? Trochę nasi historycy sztuki z Polski próbowali, ale w gruncie rzeczy, tak jak wspomniałem, łatwiej było pojechać do Berlina czy Paryża, niźli pojechać do Lwowa. W związku z powyższym no, ciągle nie wiemy, jak wielkie znaczenie miała działalność Pfistera dla oblicza artystycznego Lwowa. Jest kilka obrazów, jest m.in. Jerzy Elojtr Siemiginowski. On oczywiście to jest ten malarz nadworny ulubiony Jana III Sobieskiego. On oczywiście działał przede wszystkim dla Jana III i stąd głównie w Warszawie, a właściwie w Wilanowie, ale pochodził z Lwowa, więc to też warto było jakby podkreślić i pokazać, że z tego środowiska lwowskiego wywodzili się malarze, którzy robili karierę na dworach wielkich panów, ale też nie tylko wielkich panów, tylko również na dworze królewskim Jana III, który Lwów bardzo lubił, często w nim bywał. Jak wiemy, sam się urodził niedaleko Lwowa, czyli w Olesku. Jaworów, jego jedna z ulubionych rezydencji, takich sielskich, wiejskich, też jest pod Lwowem, więc te związki są bardzo silne. Wszystko to ma nas prowadzić do czegoś niezwykłego, o czym mówił mój kolega Jakub Sito, więc nie będę się powtarzał, czyli do wielkiego, niezwykłego zjawiska, jakim jest lwowska rzeźba rokokowa, bez której tej wystawy trudno by było sobie wyobrazić. Jakie było źródło tej niezwykłej ekspresji, jaka ujawniła się w dziełach rzeźbiarzy lwowskich w połowie wieku XVIII. Też to czeka na napisanie, proszę Państwa. Tego się nie da łatwo jakby i logicznie wytłumaczyć, prowadząc, nie wiem, wywód od twórczości, zaczynając od twórczości Pinzla. Rzeczywiście Pincel jest wybitnym rzeźbiarzem, który pojawia się we Lwowie i w tym samym czasie jakby ta rzeźba zrzuca takie sztywne szaty wszelkiego rodzaju klasycyzmów barokowych i zaczyna żyć swoją niezwykłą ekspresją. Ale czy to Pincel, czy inne czynniki tutaj zadecydowały? Myślę, że rzeźba lwowska rokokowa, mimo że ma swoje dwie przedwojenne monografie, całkiem
całkiem rzetelne, bardzo nawet rzetelne jak na swoje czasy, ale wymaga na nowo spojrzenia. Tak czy inaczej ona jest tutaj reprezentowana przez kilka dzieł bardzo wybitnych twórców, takich, którzy są rozpoznawalni, powiedzmy na pierwszy rzut oka takiego trochę oswojonego z rzeźbą w ogóle, a z rzeźbą XVIII-wieczną zwłaszcza. No i cóż, można tylko to skonstatować takim stwierdzeniem, że odrzucenie pewnych kanonów, które obowiązują w życiu artystycznym tej części Europy, czyli na zachód od Lwowa, na rzecz takiej nieskrępowanej ekspresji, która u Osińskiego wyraża się, nie wiem, zupełnie kubistycznym traktowaniem draperii szat, u Obrockiego deformacją twarzy, a u innych Okęckiego jakąś zupełnie hiszpańską, można by powiedzieć, teatralnością w ekspresji gestów. To jest świadectwo dojrzałości artystycznej. Malarz, który nie jest dojrzały artystycznie, będzie naśladował naturę tak, jak umie. Rzadko będzie tę naturę, jakby te normy, które mimetyzm narzuca, przekraczał, łamał na rzecz takiej nieskrępowanej wypowiedzi. Rzeźbiarze lwowscy odrzucili to, co było kanoniczne, to, co było spokojne, to, co trzymało się świata mimetycznego na rzecz swojego nieskrępowania, na rzecz swojego widzenia przedmiotu artystycznego. To wystawia naprawdę najlepsze świadectwo, jakie może być tym dokonaniom artystycznym, które musiały nawarstwiać się, bo nie da się zbudować tradycji artystycznej w jedno, dwa pokolenia. To musi być jakaś tradycja, która się nawarstwia właśnie przez kilkadziesiąt lat, najlepiej przez kilka wieków, aby doszło do takiego, nazwijmy to, buntu. Może to nie był bunt świadomy, bo to się podobało. To też jest zadziwiające, że i środowisko fundatorów i odbiorców też jest było tym najbardziej bardzo zainteresowane, bo tych warsztatów było, to już daje się teraz policzyć, przynajmniej parędziesiąt. I wszystkie miały zatrudnienie, wszystkie miały zlecenia napływające do Lwowa, począwszy od, nie wiem, gdzieś spod Podola, prawda, spod Kamieńca Podolskiego, a skończywszy na Sandomierzu, a więc już na zachodnich, centralnych rejonach Rzeczypospolitej. Także mam nadzieję, że ta część pokazująca, że to wszystko, co się dzieje później, było osadzone na takiej żyznej glebie doświadczeń artystycznych wieku XVI, a przede wszystkim XVII i XVIII. Kolejna część to jest ta część, która była, nazwijmy to, postanowiona, że będzie pokazana, czyli malarstwo europejskie. Tu muszę być bardziej powściągliwy w ocenach, bo tego wymagają jakby reguły wykładu publicznego. Natomiast, proszę Państwa, chciałbym w paru słowach scharakteryzować kolekcjonerstwo wielkich panów czy arystokratów z Lwowa i okolic, czyli z dawnej Rusi Czerwonej. Te kolekcjonerstwo, które wcale nie jest tak źle osadzone w tradycji, my mało wiemy o tym wszystkim, co nasi wielcy panowie zbierali w XVII, czy może nawet w XVI, ale w XVII wieku jest sporo już informacji. Ciągle mamy wrażenie, że tak naprawdę to ich interesowała konsumpcja i ostentacja. Konsumpcja i to przede wszystkim wysokoprocentowych trunków, ale to nie było całkiem tak. Zbierano już w XVII wieku, zbierano w XVIII, a na przełomie
Po panowaniu światłym króla Stanisława Augusta żaden wielki pan, żaden arystokrata, jeśli chciał zaliczać siebie do towarzystwa, nie mógł nie mieć kolekcji artystycznej. To było po prostu normą towarzyską. Niestety trzeba powiedzieć, że te wielkie kolekcje europejskie, ich historia sięga kilku wieków wcześniej. No, mniej więcej, jak to ustalił Krzysztof Pomian, tak naprawdę druga połowa XVI wieku to już jest prawdziwe kolekcjonerstwo. XVII wiek także, przy czym szalonemu kolekcjonerstwu Holendrów, którzy zbierali kwiaty tulipanów, dał wyraz artystyczny, świetny wyraz artystyczny Herbert, natomiast kolekcjonerstwo jako takie w sposób narracyjny nie zostało opisane. Tak czy inaczej, wszystkie ważne. Ta hierarchia się ciągle zmienia, kto jest ważnym artystą dla jakiej epoki, a kto jest mniej ważnym, ale powiedzmy sobie, że ta pierwsza setka to jest już w malarstwie europejskim jest ustalona no gdzieś powiedzmy w końcu wieku XVI i z tej pierwszej setki obrazy już były wszystkie rozdysponowane w najważniejszych kolekcjach europejskich. Tymczasem przyjeżdżają na swoje wyprawy, na swoje grand tour arystokraci z Rusi Czerwonej, nazwijmy to jeszcze historyczny, ten termin w końcu XVIII wieku ciągle jeszcze funkcjonował, czyli z okolic Lwowa, mniejszych lub bliższych. Przyjeżdżają arystokraci bardzo zasobni. To byli ludzie bardzo bogaci, bardziej bogaci niż ich, powiedzmy sobie, powinowaci kuzyni z Wielkopolski czy Małopolski. Przyjeżdżają na Grand Tour do Rzymu, no i chcą koniecznie kupić a to Rembrandta, a to Leonarda da Vinci, a to przynajmniej Tycjana i oczywiście kupują. Tylko że to są obrazy najczęściej z atrybucjami antykwarycznymi. Wiadomo, antykwariuszowi zależy, żeby wyciągnąć jak największą korzyść ze sprzedaży obrazu, a tym naszym miłośnikom no trochę nie stawało wiedzy, bo wtedy to są dwie różne specjalności. Amateur, miłośnik malarstwa i koneser, znawca. Nie zatrudniali znawców, wierzyli antykwariuszom i kupowali dużo i szczodrze, bo tak trochę na sposób stylu życia, który tam był zakorzeniony od paru wieków. No, z taką większą nonszalancją traktowali pieniądze. Panowie w Wielkopolsce 3 razy obejrzeli 1 dukata, zanim go wydali. Panowie na Rusi tymi dukatami szastali na prawo i lewo. No i z tego szastania wyszły całkiem poważne kolekcje, natomiast poprzestańmy na tym, że atrybucje po większości są dyskusyjne, co wynika także z tego, że przez wiele lat te obrazy nie były badane. Niewątpliwie są tutaj ważne dzieła, ale zachęcając Państwa do obcowania z malarstwem europejskim XVI, XVII i XVIII wieku. Na naszej wystawie zwracał uwagę na powściągliwość podpisów, na pojawiające się dyskretnie znaki zapytania, bo też nie można urażać naszych partnerów z Lwowa i wszystko kwestionować, ale zamiast podpisać portret mężczyzny w czarnej szacie Tycjan, wolę napisać naśladowca Tycjana, bez prac konserwatorskich, czyli zdjęcia nawarstwień werniksowych, prawda, mówiąc potocznie, zdjęcia całego tego nawarstwionego brudu, to się tak nazywa w języku konserwatorskim. Nie jesteśmy w stanie z całą pewnością stwierdzić, że jest to Tycjan. Są tam pewne uchybienia, które być może są wtórne, wynikające z konserwacji. Z
Stąd taka właśnie powściągliwość przy tych ważnych nazwiskach, czy tych pierwszoplanowych nazwiskach. Niekiedy powściągliwość opanowana, bo jednak są też obrazy, które trochę były przez naszych kolegów w Lwowie może mniej doceniane. Warsztat na przykład Van Elsta. Wydaje mi się, że rzeczywiście warsztat, tylko że warsztat to znaczy Van Elst ze współpracownikami, bardzo popularny malarz, którego setki dzieł się zachowały z początku wieku XVI, który, żeby sprostać tym licznym zamówieniom, no zatrudniał licznych współpracowników. W związku z tym ten obraz, bardzo udany moim zdaniem, zasługuje na troszkę inny podpis, Van Elst z warsztatem, bo on brał za to odpowiedzialność. I na pewno ten Pokłon Trzech Króli jest świetnie utrzymany w jego stylu, w jego charakterze, a i żadnych specjalnych uchubień formalnych nie ma, żeby mu odmawiać, że jest to jakieś, nie wiem, dalsze naśladownictwo. Inaczej jest z Cranachem, z Łukaszem Cranachem starszym, który, no obraz Judyty z głową Holofernesa na pewno jest utrzymany w stylu Cranacha. On był bardzo popularny w całej Rzeszy Niemieckiej, ale też i na obrzeżach i w krajach sąsiednich. W Krakowie też był bardzo popularny i był naśladowany. Nie ma tam smoka. Tej sygnatury, którą Cranachowie pieczętowali obrazy wychodzące z ich warsztatu, dając rękojmię, że to jest przy ich udziale. Tu tego nie ma, a ona jest taka sobie średniejsza. W związku z powyższym też lepiej to określić mianem naśladowcy Cranacha. Niewątpliwie fantastyczny obraz, wielkie nazwisko, to znaczy może nie jako malarza takiego z pierwszej setki, jako po Cukki, uczeń powszechnie znanego Giorgia Vasariego, z tym, że Vasari też był malarzem, ale był średnim malarzem. Został w naszej pamięci jako autor wspaniałego dzieła, czyli żywotów malarzy takiej pierwszej historii sztuki z połowy wieku XVI. Ten obrazek Poławiacze pereł i korali jest rzeczywiście jakimś ucieleśnieniem tej szczególnej sztuki, jaka wykwitła, kiedy elity włoskie znudziły się już poprawnością dojrzałego renesansu i zapragnęły czegoś niezwykłego. Ta niezwykłość przybierała różne oblicza w różnych środowiskach artystycznych. Na dworze Rudolfa Habsburga przybrała postać dzieł Archimbolda, który budował ludzkie twarze z ogórków, pomidorów i innych warzyw. Na dworze Medyceuszy Florenckich właśnie w takich małych, smakowitych obrazkach do podziwiania, do cieszenia się tym wszystkim, co tam jest przedstawione. Przedstawione trochę niesfornie, trochę odważnie pod względem obyczajowym, bowiem trzeba pamiętać, że te wszystkie damy, które tam kiedyś zobaczymy, kiedy staniemy przed tym obrazem, to są konkretne niewiasty z dworu medycejskiego. Obraz kryjący w sobie jakiś klucz interpretacyjny, który no warto też kiedyś się nad nim pochylić. Na razie zostawiamy ten klucz w szufladzie i tylko podziwiamy formę i rzeczywiście typowość tego obrazu dla pewnej formacji artystycznej, która rozkwitła w tych najważniejszych centrach Europy, artystycznych centrach Europy w drugiej połowie wieku XVI. Żeby wprowadzić w tę część kolekcjonerską, zdecydowałem się też na sprowadzenie kilkunastu portretów przedstawicieli tych najważniejszych domów panujących, domów arystokratycznych z okolic Lwowa. Tu warto zatrzymać się chwilę nad portretami trzech panów z rodziny Rzewuskich, przede wszystkim Wacława, bo to jest taki pierwszy z pełnego
pełnym wymiarze kolekcjoner z okolic Lwowa, właściciel Podchorzec, wspaniałego zamku zbudowanego przez Stanisława Koniec-Polskiego, który rzeczywiście zbierał z pasją obrazy, a jak mu jakichś ważnych obrazów brakowało, to kazał malować ich kopie, co oczywiście w jakimś sensie umniejsza rangę jego kolekcji, ale pamiętajmy, że kopiami w XVIII wieku kontentowano się bez najmniejszego skrępowania. Obraz jeszcze wtedy jest elementem wyposażenia wnętrza. Te prawdziwe kolekcjonerstwo zacznie się wtedy, kiedy będzie się budowało dla kolekcji malarskich osobne galerie, co zresztą zaczyna się też w tym czasie. U Rzewuskiego jeszcze te obrazy wisiały nagromadzone w tych reprezentacyjnych salach podchoreckiego zamku. Jakbyśmy tak na niego popatrzyli obiektywnie, przyjrzeli się jego osobowości, którą udało się malarzowi zamknąć w kadrze tego jego portretu, to byśmy się zdziwili, że jest takim wyrafinowanym, wysmakowanym czy zagorzałym kolekcjonerem. Wygląda jak apologeta, bo zresztą był apologetą sarmatyzmu, tej formacji, którą raczej utożsamiamy z nadmiarem konsumpcji i nadmiarem rozpolitykowania, z jakąś taką anarchicznością z ducha i z zachowania. Tak, on był apologetą sarmatyzmu, ale w swojej osobie jest dowodem na to, że nie należy jakby utożsamiać sarmatyzmu z absolutną ciemnotą czy jakimś takim odrzuceniem wartości artystycznych. To jest jeszcze XVIII wiek. On był dumny ze swojej kolekcji, sprowadził do Podchorzec najbardziej chyba wtedy cenionego malarza polskiego Szymona Czechowicza. Nie po to tylko, żeby mu malował obrazy, ale po to, żeby ocenił wiarygodność atrybucji zgromadzonych przez niego w kolekcji obrazów. Zachował się ten inwentarz. Pokazuje, że jednak takie, nazwijmy to, bardzo krytyczne badania historii sztuki Czechowiczowi były obce, bo część obrazów zachowała się do naszych czasów i po większości zaprzeczają współczesne badania tym atrybucjom Czechowicza. Jest kilka innych też ciekawych portretów, między innymi portret założyciela Ossolineum, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, dzieła miejscowego, bardzo wziętego malarza o nazwisku Maszkowskim. Kolekcjonerstwo jest fascynującą problematyką badawczą, coraz bardziej docenianą, bo prawdę powiedziawszy, to właśnie kolekcjonerstwo wystawia poziomowi cywilizacyjnemu danego społeczeństwa taką pełną metrykę dojrzałości. Nie tylko konsumpcja, ale fascynacja rzeczami dziwnymi, piękninymi, które chciałoby się posiadać na co dzień i z nimi obcować. Od czasu fantastycznej monografii już cytowanego, przywoływanego Krzysztofa Pomiana, zbieracze i kolekcjonerzy, uznaliśmy, że w kulturze europejskiej kolekcjonerstwo to jest właśnie to, co wyróżnia cywilizację Zachodu od innych cywilizacji. Nie tylko skarby, nie tylko bogactwa, ale też rzeczy piękne i dziwne. Więc to kolekcjonerstwo zasługuje absolutnie na swoją obecność, ale przejdźmy do części trzeciej, bez której ta wystawa nie byłaby sobą, bo nie odsłaniałaby ducha Lwowa, czyli do tego, co w galeriach lwowskich, w zasadzie w dwóch muzeach,
Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki i Lwowskim Muzeum Historycznym jest dla nas najważniejszego. Mianowicie malarstwo przełomu XIX i XX wieku, którego zbiory w muzeach lwowskich, przede wszystkim Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, są naprawdę imponujące. To może zabrzmieć jak banał, ale rzeczywiście nie da się, czy nie powinno dać się zorganizować żadnej poważnej wystawy dotyczącej przełomu XIX, malarstwa polskiego XIX i XX wieku bez wypożyczeń lwowskich. Zresztą nawet już w schyłkowych czasach Ancien Regimu, czyli w latach 80. te wypożyczenia miały miejsce i ta współpraca była życzliwa, ale nigdy w takim wymiarze te zasoby nie zostały pokazane jak na naszej wystawie. Dlaczego te zbiory są tak imponujące? No trochę to wynikało z uświadomienia sobie gdzieś około roku 1906-1907, że nie czas jest na tworzenie nowych galerii arcydzieł malarstwa XVI-XVII wieku europejskiego, bo już jest na to trochę za późno. Lwów około 900 roku miał już kilka muzeów, ale chciał mieć tę swoją galerię, własną miejską galerię malarstwa, którą nazywano Narodowa Galeria Miasta Lwowa. Też narodowość była ważnym elementem, chociaż troszkę inaczej to rozumiano niż rozumuje się współcześnie, więc ta Narodowa Galeria Miasta Lwowa, której początki sięgają połowy XIX wieku, około 906 roku zyskała znaczny impuls do swojego zaistnienia już fizycznego przez postanowienie o zakupie zasobów artystycznych ziemianina, kolekcjonera już spod Kamieńca Podolskiego, o tej kolekcji chodziły słuchy, że są to same arcydzieła z dawnych zbiorów magnackich. Zdobyto na ten cel fundusze i to bardzo duże fundusze, nie chcę, być może się mylę, ale tak z pamięci 650 000 koron austriackich. To naprawdę były gigantyczne pieniądze. Udało się tę kolekcję więc zakupić, przemycić, bo Rosja już wtedy zakazywała wywozu dzieł sztuki ze swoich terytoriów, przemycić do Lwowa. Otwarto tą wystawę w 1906 roku, no i wybuchł wielki skandal, bo okazało się, że te wszystkie Van Dycki, Rubensy, Rembrandty czy Rafaele to nie są te nazwiska, tylko to są właśnie albo naśladowcy, albo kopie, albo powtórzenia, że generalnie jest to malarstwo drugo- i trzeciorzędne europejskie. Nawet powołano międzynarodową komisję, sprowadzono z Wiednia specjalistów, którzy dość oględnie powiedzieli, no, że jednak to nie całkiem tak. Myślę, że ta bolesna lekcja dla organizatorów, twórców Galerii Miasta Lwowa no, miała wpływ na podjęcie decyzji o zakupywaniu obrazów malarstwa polskiego współczesnego, że generalnie nastawiono się na współczesność i kupowano najważniejsze obrazy najważniejszych mistrzów. Już nie będę ich może za bardzo wymieniał, no bo Państwo na pewno równie dobrze, każdy ma pewnie swojego mistrza, to jest ten czas w sztuce czy w malarstwie polskim, gdzie każdy może znaleźć swojego ulubieńca. Jest tu parę nazwisk zaskakujących, obrazów zupełnie nieznanych, które zasługują na naszą uwagę. Jest zupełnie nieznany, nie wiem, Grotger na przykład z takim obrazem, pejzażem, którego w jego twórczości byśmy się nie spodziewali, a który pokazuje, że jest to świetny malarz jako taki, a nie tylko malarz scen patriotycznych, zresztą wspaniałych, poruszających. Słowa złego nie można powiedzieć na temat tego, co
Grotger dokonał na rzecz upamiętnienia powstania styczniowego, ale był też dobrym malarzem i to też warto pamiętać. Dobrym malarzem był tutaj sąsiadujący ze mną Siemiradzki, który nie tylko w tych wielkich, gigantycznych, wielkich malarsko, ale gigantycznych formatem obrazach, które ponoć zainspirowały Sienkiewicza, się odnajdywał się też w małych kameralnych scenach, takich jak ten epizod z Ewangelii, Spotkanie przy studni, który pokazuje, że był po prostu świetnym malarzem i że gdyby chciał, to mógłby być nowatorem, ale chyba wolał trzymać się tradycyjnej formuły malarskiej, co w niczym nie umniejsza jego wielkości, bo dzisiaj szczęśliwie już żeśmy dojrzeli i nie tylko awangarda nas cieszy, każda dojrzała produkcja artystyczna jest godna uwagi, godna zachwytu, czyli każdemu, co się bardziej podoba. Nie będę bardziej tutaj Państwa wprowadzał. Myślę, że wiem zresztą, że tuż po moim wystąpieniu spotkacie się Państwo z moją koleżanką z Instytutu Historii Sztuki UKSW, panią profesor Katarzyną, i ona Państwa prowadzi znacznie bardziej fachowo po tej części, która jest moim wyborem lekkim i przyjemnym, bo jako osoba, która profesjonalnie zajmuje się średniowieczem, tu pozwoliłem sobie kierować się tylko i wyłącznie swoim własnym odczuciem estetycznym, swoją fascynacją. Coś mi się spodobało, coś mnie zafascynowało i dlatego tu jest, bo jest ważne dla naszego malarstwa. W tę część, jeszcze ostatnie słowo, wprowadza nas wielkie płótno malarza mało znanego dzisiaj, a chyba dobrego, chociaż trzymającego się bardzo tradycji, czyli przyjęcie cesarza Franciszka Józefa w Sukiennicach, malarza o nazwisku Lipiński, taki wielki obraz pokazujący inscenizację Wesela Krakowskiego, którą odegrano w Krakowie w 1880 roku podczas trzeciej podróży Franciszka Józefa do Galicji. On tu jest nie tylko po to, żeby przypomnieć to wydarzenie, ale żeby przypomnieć też Franciszka Józefa i to, co on zrobił dla całego swojego imperium. Może z udziałem swojej żony Sisi, która tam mu dyskretnie towarzyszy na wystawie. Tak przynajmniej po części można sądzić, że miała w tym swój udział, ale przede wszystkim on. Proszę Państwa, reżim austriacki za Metternicha to był najgorszy reżim w Europie. Polakom w zaborze pruskim żyło się względnie praworządnie, w zaborze ruskim w bałaganie. Okropny zabór rosyjski cywilizacyjnie nas zdegradował, ale on taki surowy nie był, bo w tych okowach rosyjskiego reżimu, carskiego reżimu zawsze można było dać łapówkę. Reżim Metternicha był naprawdę dramatycznie trudny i te reformy, których Franciszek Józef dokonał w swoim władztwie w 1867 roku, zasługują na uznanie, przypomnienie, a w wymiarze, nie wiem, religijnym może kiedyś na kanonizację Franciszka Józefa, bo naprawdę stworzył państwo demokratyczne w niedemokratycznej jeszcze Europie. To tyle, co mógłbym Państwu powiedzieć. Bardzo dziękuję.